IT Szkoła NASK, nowe otwarcie, zapraszam na program dyżurnet.pl. Dyżurnet.pl to działający w NASK punkt kontaktowy, do którego każdy może zgłosić naruszenie w sieci. Dyżurnet.pl reaguje na nielegalne treści publikowane na stronach, forach, portalach społecznościowych, szczególnie wtedy, gdy poszkodowaną jest osoba nieletnia. Zespół współpracuje z policją, aby usunąć nielegalne materiały z sieci. Dzień dobry, nazywam się Martyna Różycka i razem z Anną Kwaśnik przeciwdziałamy zagrożeniom, które czekają na Was w internecie. Dzisiaj zajmiemy się sprawą chłopaka, którego kompromitujące zdjęcia wyciekły do internetu. Kilka dni temu trafiło do nas zgłoszenie od chłopaka, którego filmy i materiały trafiły do internetu. Zdjęcia, na których znajduje się chłopak, są dla niego ośmieszające i poniżające. Chłopak nie jest w stanie sobie poradzić z tym, co się dzieje w sieci wokół jego osoby. Pisze do nas, że jest załamany i że bardzo się boi tego, że zdjęcia, które znajdują się w internecie, mogą wpłynąć na jego wizerunek w przyszłości. Martwi się bardzo tym, że zdjęcia, które znajdują się w internecie, mogą nigdy z niego nie zginąć i że może przez to wiele stracić. Czuje się bardzo bezsilny tym, co się dzieje wokół jego osoby i prosi nas o to, żebyśmy mogli mu pomóc. Zajmijmy się zatem krótką analizą zgłoszenia oraz zastanówmy się, jak możemy mu pomóc. Tym razem mamy użytkownika, który zgłosił się do nas, ponieważ jego zdjęcia zostały opublikowane w internecie. Sam ich nie wrzucił do sieci, natomiast one znalazły się na prześmiewczych serwisach. I to jest szalenie ważne. Szalenie ważny jest kontekst naszego zdjęcia, abyśmy wybierali te zdjęcia, które mogą być publikowane w internecie. Aby te zdjęcia z imprezy, kiedy używamy używek, kiedy jesteśmy w dobrej zabawie, nie znalazły się w internecie tam, gdzie mogą na nie natrafić albo nauczyciel, albo wychowawca, albo rodzic, albo nawet przyszły nasz pracodawca. Bo żeby nie było tak, że dzisiejsze nasze zdjęcie z imprezy czy z miejsca, gdzie się świetnie bawimy, zaważy na naszej przyszłości. Problem, z którym spotkał się nasz użytkownik, dotyka bardzo wielu osób. Dlatego postanowiłyśmy zaprosić do naszego biura eksperta do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, z którym porozmawia Martyna. Dzisiaj do konsultacji, do kolejnego naszego zgłoszenia zaprosiliśmy Julię Piechnę, która pracuje w Akademii NASK i od dawna działa na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Julka, przychodzę do Ciebie z takim zgłoszeniem, które do nas trafiło. Użytkownik pisze, że jego zdjęcia znalazły się, takie dość kompromitujące, znalazły się na serwisie prześmiewczym i jemu bardzo zależy na tym, aby w sieci pokazywać właściwie tylko jego pozytywny wizerunek. Jak myślisz, co on może zrobić? Z tego co wiem, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy na temat tego zgłoszenia, to te zdjęcia wypłynęły bez jego wiedzy i bez jego zgody. Nie są to oczywiście, wiadomo, obrażające, gdzieś tam ośmieszające go obrazy. To, co on może zrobić i do czego ma prawo, to zgłoszenie tego nadużycia na danym serwisie, w którym to zdjęcie się znajduje, ponieważ jest to... Te zdjęcia wypłynęły bez jego wiedzy, bez jego zgody, ośmieszają go, więc jest to naruszenie jego wizerunku, rozpowszechnianie jego wizerunku bez jego zgody. Jest to naruszenie prawa, więc on ma prawo do żądania usunięcia tych zdjęć, a rolą i obowiązkiem administratora jest usunięcie tych zdjęć. To, co ważne, na każdym takim serwisie jest opcja, takie pole do zgłoszenia nadużycia. Nie zawsze jest ono łatwe do znalezienia, więc tutaj uwaga taka dla użytkowników, żeby się nie poddawali. Na pewno takie pole jest. Jeżeli taki administrator z jakichś powodów by tutaj był taki oporny co do chęci usunięcia tego zdjęcia, to proszę się nie poddawać. Obowiązkiem administratora jest usunięcie tego zdjęcia, ponieważ jest to naruszenie prawa, rozpowszechnianie wizerunku bez zgody użytkownika. To, co mnie bardzo cieszy, to w postawie użytkownika, że on dba o swój pozytywny wizerunek. To jest taki temat, na który chcielibyśmy zwrócić uwagę, szczególnie mówiąc do młodych osób. Tak, młode osoby nie zawsze sobie zdają sprawę z tego, że to, co robią dziś, co dziś dla nich jest fajne, za rok, za 2 lata może okazać się niefajne, ośmieszające je, czy też negatywnie wpływające na ich wizerunek.
I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że taki licealista, gimnazjalista być może za rok, za 2 lata stwierdzi, że chce sobie dorobić, chce, nie wiem, zająć się swoją przyszłością taką profesjonalną, czyli będzie szukał na przykład możliwości stażu, praktyk, wolontariatu. I tutaj taki potencjalny pracodawca czy osoba, która ten wolontariat zapewni, będzie chciała na przykład dowiedzieć się czegoś więcej o tej osobie, o tym kandydacie, więc zajrzy sobie do internetu, tak? Zobaczy, co internet mówi o tej osobie. Jeżeli tutaj znajdą się jakieś takie ośmieszające zdjęcia, czy wulgarne komentarze, opinie tej osoby, no to rzeczywiście to nie będzie służyło właśnie, nie pomoże tej osobie w kreowaniu swojego pozytywnego wizerunku. Więc naprawdę warto zastanawiać się nad tym, jak ja wyglądam w internecie, bo to może skutkować negatywnie w przyszłości. Warto w ogóle sobie zrobić takie ćwiczenie, zobaczyć, co wyszukiwarka mówi na mój temat w internecie, tak? Wpisać swoje imię, nazwisko i zobaczyć, jakie wyniki wyjdą, bo możemy się zaskoczyć. Mogą tam się pojawić rzeczy, o których nie mamy świadomości. I spojrzeć na siebie takimi oczami albo potencjalnego pracodawcy, albo, nie wiem, oczami rodzica, nie wiem, mojej przyszłej dziewczyny, mojego przyszłego chłopaka, bo to jest chyba takie bliższe i rzeczywiście inne zdjęcia mogą zupełnie nas inaczej kreować, niż my byśmy chcieli. Czy jest jakieś prawo, które stoi po naszej stronie? Bo tutaj mówiliśmy rzeczywiście o zachowaniu, o niemożliwości publikowania naszego wizerunku bez naszej zgody. Czy są takie regulacje, nie wiem, w innych krajach, które tutaj też pomagają? Jest coś takiego jak prawo do zapomnienia. To jest prawo, które funkcjonuje w krajach Unii Europejskiej. Tutaj generalnie każdy użytkownik internetu ma prawo zwrócić się do serwisu Google z taką prośbą o usunięcie pewnych informacji czy zdjęć, które według mnie są kompromitujące, nieaktualne, niewygodne dla mnie. Jest specjalny formularz, w który można wkleić taki link, właśnie odsyłający bezpośrednio do takiej treści niewygodnej dla mnie, ale też o mnie. I tutaj warto z tego prawa skorzystać, ponieważ Google musi te zgłoszenie rozpatrzyć i usunąć wyniki wyszukiwarki, które są dla mnie niewygodne. Oczywiście tutaj trzeba mieć świadomość tego, że czasami te zgłoszenia też są odrzucane, bo to wszystko zależy od zgłoszenia, prawda? Ale jest to prawo użytkownika internetu, warto z niego skorzystać, czyli prawo do zapomnienia. Ale to jest tak, że wyszukiwarka jakby blokuje wyniki w wyszukiwaniu, natomiast nie blokuje samych materiałów, które znajdują się na stronach trzecich. Tak, więc tutaj mimo wszystko warto pamiętać o tym, co zamieszczamy, jakie informacje zamieszczamy o sobie w internecie. Warto zwrócić uwagę na to, co inni o mnie zamieszczają w internecie. Jeżeli ktoś robi zdjęcie, to może warto zwrócić uwagę, że ja nie chcę być na tym zdjęciu i nie chcę, żeby ono było publikowane w internecie. Tak samo to działa też w drugą stronę. Jeżeli komuś robimy zdjęcie, czy piszemy o kimś, zamieszczamy jakieś informacje w internecie, to pytajmy o zgodę tej osoby, która jest bohaterem danego posta czy zdjęcia. Pytajmy o zgodę, dlatego że możemy naruszyć właśnie tutaj wizerunek tej osoby. To jest bardzo ważne. Musimy się szanować po prostu wzajemnie. Czyli tak podsumowując, pierwsze co mi przychodzi na myśl to, że nie mogę zamieszczać materiałów innych osób bez ich zgody. I tak samo mogę wymagać od innych osób, aby nie zamieszczały zdjęć, których ja sobie nie życzę, a na których występuję. To jest pierwsze. Druga rzecz, od czasu do czasu wyszukuję informacji na swój temat, żeby móc moderować, móc zarządzać sobą w internecie. Trzecia rzecz, prawo jest po mojej stronie, chociaż czasami administratorzy są oporni, czasami ta procedura prośby o usunięcie jest dość długa i skomplikowana, to ja muszę ją przejść, żeby uzyskać ten efekt, który chcę uzyskać. Jeżeli to się nie uda, mam prawo do zapomnienia, idę do wyszukiwarki i mówię, proszę zablokować te wyniki wyszukiwania, bo ja sobie tego ich nie życzę, ale taka nadrzędna zasada jest taka, że wszystko to, co dzisiaj wrzucam, kiedyś może przynieść niechciane dla mnie nawet owoce. Dokładnie. Nic dodać, nic ująć. Super, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Odpiszemy naszemu użytkownikowi, że rzeczywiście przede wszystkim dobrze, że dba o swój pozytywny wizerunek w sieci.
Sytuacja, jaką opisał nam nasz użytkownik, może się zdarzyć każdemu z Was. W nawiązaniu do rozmowy ekspertów chcemy Was przeprowadzić przez formularz Google'a, w którym możecie zgłosić prawo do zapomnienia. W tym celu należy wypełnić każde ze wskazanych pól. Trzeba wpisać m.in. imię, nazwisko, adres e-mail, pod którym można się z nami kontaktować. Ważne jest, że trzeba dodać skan dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, wyjaśnić, z jakiego powodu zgłaszamy stronę, czy podjęliśmy już jakieś kroki w celu usunięcia. I tak wypełniony cały formularz, po zaznaczeniu naszych zgód, wypełnieniu daty i złożeniu podpisu, a także wypełnieniu kapczy, możemy formularz przesłać do Google'a, który będzie mógł podjąć dalsze kroki. Ważne jest to, żebyście pamiętali o tym, że każda strona internetowa, każdy portal posiada opcję zgłaszania naruszeń. Jeżeli kiedykolwiek natrafilibyście na coś, co narusza czy to wasz wizerunek, czy jest coś, co jest niezgodne z waszymi poglądami, możecie to zgłosić. Niestety nie każdy portal, nie każda strona ma przyjazny formularz. Czasami wymaga on od nas dużo więcej czasu. Czasami potrzeba poświęcić kilka minut, aby go wypełnić, aby go zgłosić. Mimo to my zachęcamy do tego, aby zgłaszać to, co według nas nie powinno znaleźć się w internecie. Zachęcam również do tego, abyśmy od czasu do czasu monitorowali, co się znajduje w internecie na nasz temat, żebyśmy wpisywali swoje informacje, nasze imię i nazwisko, żebyśmy mogli skontrolować to, co się dzieje wokół naszej osoby. Jeszcze raz zachęcam do wykorzystania naszych wskazówek i korzystania z naszych porad. W tym odcinku dowiedzieliście się, w jaki sposób można reagować na kompromitujące materiały, które znalazły się w sieci. Pamiętaj, nigdy nie ma sytuacji bez wyjścia. O innych zagrożeniach internetowych dowiesz się z kolejnych odcinków dyżurnet.pl dla IT Szkoły.